music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin and ending in a bloody mess, pregnancy tests and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says pedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. The children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. I cannot identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which has been given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey, semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of a television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish which has utterly enveloped the unlikely woodland scene is transmitted directly into the heart of our living room. And advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Sobs. Echo of their forehead. Halo, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo już 21. Jesus, też macie dzisiaj taki zjazd energetyczny, jest jakiś kosmos po prostu. Myślałem, że nie wstanę tutaj do was, ale dałem radę. Wermery, dziękuję ślicznie, 48 miesiąc w gronie, witam ponownie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Słuchajcie, zaczyna się wszystko za 5,5 minuty i mam nadzieję, że dostarczy nam wyjątkowych emocji dzisiejsze spotkanie. Tutaj była destrukcja zasiana przez cacka, więc muszę ponaprawiać. Gituwa. Za 5 minutek rozpoczynamy. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie dzisiaj dużo fajnych zapowiedzi. Na konfie Sony nie było moim zdaniem źle, natomiast nadal jest pewne zapotrzebowanie na bomby, nie? I Summer Game Fest wydaje mi się jest takim miejscem, gdzie te bomby mogą spaść. No, jakby nie patrzeć, Summer Game Fest przejął rolę lidera, jeśli chodzi o konferencje giereczkowe. Dobrze w sumie. Jest to fajna impreza, dobrze przygotowana moim zdaniem. Mam nadzieję, że w tym roku również będzie super. No dopiero dostaliśmy zapowiedź Dragon's Dogmy, więc wydaje mi się, że to jeszcze nie czas na więcej. Myślę, że dzisiaj mamy sporą szansę zobaczyć Kojimę, jako że on się tam z Geoffem lubi. Tylko że Kojima to on teraz film, kurde, o sobie wypuszcza. Zamiast, nie wiem, czy znalazł w tym wszystkim czas na giereczki, na Death Stranding 2 i ten swój kolejny tam inny projekt horrorkowy. A w sumie tak, o DLC-ku do Cyberpunka też już moglibyśmy usłyszeć, tylko że no wiecie, no to jest DLC, nie? To żadna to bomba. Żadna to bomba, niestety. Chłopie, dziękuję ślicznie, 3. miesiąc w gronie, dziękuję bardzo. No muza jest dziwna, nie? Muza jest dziwna jak na licznik czasu, więc ją sobie przyciszymy. Podgłośnimy z powrotem, kiedy dojdziemy do zera. 100 godzin przybite w Nowej Zeldzie, humor gituwa, czyli siadło. Okej, to fajno. Ja wiem, że zanim bym się zabrał za Tearsy, to bym się chciał wrócić do Breath of the Wild i spróbować skończyć, ale tak kurde, średnio się zapowiada, żeby mi się chciało, nie? O, Jesus. Ale nie odpowiedzieliście, czy też macie dzisiaj taki zjazd energetyczny? My z Magdą sobie poszliśmy nawet, nie pamiętam o której, ale pewnie około 14-15 na spacer. Z godzinkę nas nie było, ale po prostu wróciliśmy, zdążyliśmy tylko żarcie zamówić, zjeść i jak odpadliśmy, tak po prostu aż do teraz, nie? Zgonowałem i mam zero sił, wziąłem tabletkę na ból głowy, ale no wydarzenie jest ważne i fajne, trzeba będzie zobaczyć. Ja mam taki od tygodnia, ale prysznic przed chwilą mnie rozbudził. W sumie jest to jakaś opcja. Znaczy ja już nie zdążę. Taki dzień każdy w moim otoczeniu tak miał. No ja mam spańsko okropne dzisiaj. Co jest, kocie? Fajne biureczko się obcierasz tutaj? No weź się przywitaj, no powiedz tam dzień dobry. Tam masz, patrz. Tu wujki i ciocie masz. Bo teraz coraz cieplej to w ogóle spanko będzie. No właśnie, raz, że po prostu u nas dzisiaj się zbierało trochę na deszcz przez cały dzień, więc wiadomo, że tam ciśnienie zrobiło swoje. 2, byliśmy na tym spacerze z godzinkę i to byliśmy praktycznie cały czas w słońcu, więc nas trochę przygrzało. 3, zjedliśmy naprawdę potężne porcje żarcia dzisiaj, więc no to spanko to po prostu było nie do uniknięcia, nie? Było nie do uniknięcia. Co ciołkę? A jak na kanapie byłem, to nie byłeś się przytulać. Teraz ci się przypomniało. Jakieś życzonka do pokazu? Chyba nie. Chciałbym faktycznie zobaczyć coś nowego z Death Stranding 2, ale to tak... Jak nie będzie, to też nie będę płakał, nie? Cześć Kijas, dzień dobry. U mnie energetycznie na typowo niskim poziomie, za to kompot sobie ugotowałem i usmażyłem kiełbaski grillowe. Najlepiej. Braliście wszyscy długie weekendy? Urlop na długi weekend? Bo jutro mamy prackę normalnie. GTA 6? W sumie jeśli gdzieś by się GTA... Nie, w sumie chyba... Rockstar się pokazuje tak po prostu, nie? W sensie nie na konferencjach, tylko wrzucimy sobie zwiastun do internetu. Oni chyba bardziej tak działają, jeśli dobrze kojarzę. Ja czekam na Death Stranding 2 jak na szpilkach, więc byłbym bardzo mile zaskoczony. No ja myślę, że jest bardzo duża szansa. Natomiast ja mam chyba taki problem, że
średnio się jaram teraz procesem czekania na gry, nie? My i tak już wiemy, że Death Stranding 2 wyjdzie. I ja już po prostu, wiesz, no chcę premierę i chcę grać, nie? A nie oglądać kolejne zwiastuny. Chyba aktualnie mam taki face w życiu gracza. 13 sekund, słuchajcie, zaraz lecimy. Wrzucę może już w takim razie dużą scenę. Ile ludzi ogląda? 118 000. Dobra, ale to wiadomo, że się rozkręci. Będziemy zaglądać co jakiś czas. To jest w ogóle napisane Mortal Kombat 1, Fortnite Wilds? W ogóle nie wiem co to jest. I Alan Wake 2, który zaraz wychodzi. Dobra, podgłośnijmy. Dajcie znać, czy głośność jest spoko, czy nie jest spoko. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. The man himself. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. Zagłusza We are muzyka in mnie, person, czy ja and today muzykę? we've got a look at what's next in Zagłusza video pana. games for Dobrze. you. We are To już live here przyciszam. in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, Cześć everybody. Backspace, dzień dobry. Mają When I started podwodną Summer Game Fest estetykę back w in tym roku, to 2020 Magda from a spare doceni. bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great Tak, games napisy in są mocno development, opóźnione and our faktycznie. singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, Bo one chyba nie we'll są see the przygotowane first wcześniej, tylko extended procesowane na gameplay bieżąco. of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Inspirowali się nowym Alan sezonem Wake Destiny, no na 2, pewno. the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do Cześć Planer, have siemanko. a very special grand finale that you're not going to want to miss. Okej, I'll say czyli right jest now. gruba bomba na zakończenie. But let's get right to the games and przeczekamy. gameplay. The first reveal is something you're not expecting, Meister, which dzień makes dobry. it that much more exciting. Here we go. To jest Prince of Persia jakiś dziwny? No, oczywiście. Okej. Our kingdom is cursed. The prince has been Ale to wygląda jak kidnapped. odsłona mobilna albo na Switcha. All W sensie hope nic na razie nie rests mówię, bo takie with rzeczy the gameplayowo immortals potrafią być to spoko, rescue ale him na razie and jestem trochę save the zaskoczony. Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Okej. To chyba tego się od marki nie spodziewaliśmy, co? In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. The Lost Crown. No spoko, w sensie nie wygląda jakoś powalająco czy odkrywczo, ale wygląda spoko. Nagrywalne, dynamiczne. Wydaje mi się, że może There's a być little okej. surprise. Prince of Warto mieć Persia: na The Lost uwadze. Crown is coming in January Cześć Latarnia. 2024. Nie, to jest A pierwsza brand new zapowiedź, jaką dzisiaj action-adventure oglądaliśmy, także spoko. platformer in the iconic Jeszcze nic nie series, przegapiłeś. deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest.
All right, let's move along to another iconic video game franchise. Czego ciekawego się można spodziewać? Wiesz co, ja nie lubię podążać za plotkami czy oczekiwać rzeczy, no ale wydaje mi się, że w końcu zobaczymy coś więcej z Death Stranding 2, nie? Ja to traktuję trochę jako taki pewnik na dzisiaj. Na pewno mieli właśnie w zapowiedzi, że będzie Mortal Kombat 1, że będzie Alan Wake 2 i że będzie Fortnite Wild, czymkolwiek to nie jest. Myszka na ekranie, tak? A, jest faktycznie. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers. No ale tak jak mówię, no Cyberpunk, w sensie ja bardzo chętnie zagram w Phantom Liberty, jestem ciekaw tego, co zrobią tam fabularnie, natomiast no to jest DLC, nie? No nie ma się co jakoś chyba szczególnie ekscytować. Czy pokazują gameplaye jakieś? No na razie mamy jedną zapowiedź za sobą i były w nich fragmenty gameplayu, więc tak, jak najbardziej mogą się pojawić. Before I put you down. Szybor, co to za konto? Dopiero się zaczęło, wiesz, mieliśmy zapowiedź nowego Prince of Persia, które będzie takim 2D side-scrollerem, dynamicznym, fajnym, a teraz oglądamy sobie materiały z Mortala 1. There are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Aha, kumam. Ricky, dziękuję ślicznie. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za pranika. Bardzo mi miło. Ja wiecie co, nie za bardzo lubię bijatyki, w takim sensie, że nie lubię się uczyć tych postaci, tam w leaderboardach szaleć i tak dalej, to trochę nie moja bajka. Ale w tych modern bijatykach wątki fabularne są dla mnie bardzo spoko, także jestem praktycznie przekonany, że sobie tej fabułkę przejdę. Dzień dobry, pozdrowienia z Jeżyc, no siema sąsiad w takim razie, siema. Czy było coś ciekawego na razie? Kacper, wiesz co, oglądamy drugą zapowiedź dzisiejszego wieczoru. Pierwszy był Prince of Persia, coś tam Crown, zapomniałem podtytułu, w każdym razie nowa odsłona serii, 2D side-scroller, dynamiczny, ładny całkiem, może być fajny, grywalny, zobaczymy. Na razie ciężko powiedzieć. Problem z tym Prince of Persia na razie mam taki, że on trochę wygląda jak gierki mobilkowe na jeden przycisk, że tylko w odpowiednim momencie klikasz i to tam jest zarówno skok, atak i tak dalej, w zależności od tego, w jakiej animacji znajduje się postać, nie? To wierzę, że to będzie trochę bardziej skomplikowane, ale zobaczymy. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Szata graficzna totalnie inna w tym Mortalu, ładnie to wygląda. W ogóle moim zdaniem te trzy duże bijatyki, które teraz wychodzą, czyli nowy Mortal, nowy Tekken i nowy Street Fighter, wszystkie wyglądają bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobry czas się szykuje dla tych głównych bijatyk. Tła mają super. Tu kurde, jak to światełko ładnie tam pada. Znowu jestem cały w kociej sierści. Tylko chwilę kota pogłaskałem. Mamy tu w ogóle na czacie jakichś fanów bijatyk? Bo jestem bardzo ciekaw, na którą z tych trzech gier czekać najbardziej. Chyba Mortal Tekken jakoś mi nie siadł. Ja chyba z Mortalem też jestem najbliżej związany. W sensie ja za dzieciaka uwielbiałem film aktorski Mortal Kombat 1 szczególnie, bo reszta to już był trochę gnój, serial też był gnój, ale film pierwszy ja uważam, że był naprawdę dobry, ten z 95 chyba. No i od tamtej pory jakoś jest mi bliżej Mortala. Now I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more,
I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the Jezu, creator Miller of Milsze Mortal sezonowe Kombat, to są, to jest Ed jakiś Boon! kosmos. Ja nie wiem, jak oni tu są, tu muszą być w składzie narkotyki, nie? Nie wierzę, że nie. Te sezonówki ich są pyszne. Congratulations! Kto? Nie wiem, bo nie słuchałem, spuszczałem się nad Miller Milszem. Thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? Went from 11 Ciekawe, to czy 1. graficy So tell us about pracujący this. przy Is it a new Fatality mają timeline? zapewnioną w kontrakcie terapię. Mam nadzieję, Ja mam trochę znajomych, którzy robią na przykład w horrorach, w thrillerach gierkowych i tak dalej. I oni wiem, że na etapie researchu mocno szorują po granicy wytrzymałości ludzkiego umysłu, nie? A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty 4 lata amazing pracowali stuff nad there. nowym Tell us, how Mortalem. does that work? You obviously have Wiecie, sort of nad czym jeszcze your main, pracowano character that you'll 4 pick, lata? and then I know you also have a separate W kind of Spider-Manie cameo Across menu, the so you pick Spider-Verse, sort of a jak pair jest when you start the scena game? pościgu you'll za Moralesem see przez wielu Spider-Manów. To nie jest spoiler, to nie jest spoiler, bo to było w zwiastunach. To ta scena również była robiona przez 4 lata. Kumacie to? Kosmos jakiś. They will join the fight, but they blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. So you can basically combine these 2 characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. Kano w tej części wygląda jak dziecko Gulczasa i Klaudiusza z pierwszej edycji polskiego Big Brothera. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just 1 button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. Spoczko, zapraszamy. Konferencja dopiero się zaczyna, więc jeszcze dużo nie przegapiliście. To jest druga zapowiedź dzisiejszego wieczoru dopiero. And they have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of Ale to jest właśnie fajne na Summer Game Festie, że oni pozwalają sobie poświęcić dużo czasu danej zapowiedzi. Spotkać się z kimś na scenie i pogadać, pokazać gameplay na żywo, omówić go na żywo i tak dalej, to tutaj jest dość powszechne, więc to jest fajne podejście. Czy coś ciekawego było? Przed Mortalem było nowe Prince of Persia. Przed Mortalem było nowe Prince of Persia, The Coś Tam Crown, nie pamiętam do końca podtytułu, ale jest to 2D side-scroller, taki dynamiczny, całkiem fajny, dość dziwne podejście do tej serii, ale myślę, że może wyjść z serii na dobre, nie? Myślę, że może wyjść z serii na dobre. Starfield będzie miał chyba 15 minut gameplayu, ale nie wydaje mi się, że dzisiaj tylko na konfie Xboxa, w sobotę, niedzielę. Też tak słyszałem. Też słyszałem, że na Xbox... Jak się nazywa ta konfa Xboxowa? Oni mają coś Days chyba w nazwie, nie? Cześć Duszek, dzień dobry. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. To w Mortalu ma być ten Homelander i... Czekajcie, kogo oni tam jeszcze zapowiedzieli? Van Damme, the video game. And that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it.
Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. Szybor, podobno jest zapowiedziane info o dodatku do Cyberpunka, w sensie Phantom Liberty. No bo oni już wiesz, to już niedługo, nie? Więc faktycznie dobry czas, żeby pokazać coś więcej. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4. Oglądałem sobie wczoraj albo przedwczoraj nagranie z gali Digital Dragons, gdzie Paweł Sasko właśnie z Redów się wypowiadał. I on mówi, że jak gdyby teraz będą launchować te DLC, a on się potem pakuje chyba do Bostonu i leci robić kolejnego Cyberpunka, ale generalnie mówił, że są turbo zadowoleni z tego, jak wyszło DLC i bardzo mu zależy, żeby gracze dali drugą szansę i spróbowali teraz w nowej odsłonie Cyberpunka. Mi się on praktycznie podobał na premierę, szczerze, jak gdyby wiadomo, że były crashe. Ja miałem crashe co 20 minut na konsoli. Ale bawiłem się świetnie, jak gdyby klimat miasta był naprawdę fenomenalny. Moim zdaniem questy, dialogi, wszystko było tam świetnie zrobione pod tym względem. No tylko gameplayowo jakby nie poszaleli, nie? Na co patrzymy? Bo się zagadałem, a nie słuchałem, co mówili na scenie. Okej. A to już nie był taki trochę mem, że Path of Exile 2 to tam za 100 lat dopiero? To, co pokazali, wyglądało trochę surowo, ale z drugiej strony miało te fajne interakcje ze środowiskiem. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. A Street Fighter też gituwa wygląda. I am the Advanced Artificial Intelligence Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Dobra, to troszkę chyba cofam, bo to wygląda strasznie kiczowato. Exoprimal? Nie kojarzę w ogóle chyba, co to jest. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Exoprimal to nie jest ta bajka 3D sprzed wielu lat? Czy ja mylę coś teraz? There's nothing more powerful than imagination. A, kumam. To nie, ja chyba w ogóle tego nie znałem, szczerze mówiąc. Transforming everything you may think you know. Siema! To zapłonie? Nie, a, okej. Okej. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Ooh, okay. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest
Nicolas Cage! The man himself. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're Dobra, playing one dobra. of the Prawda jest survivors taka, in że this agent game, powiedział, and it's cool that, you know, przedzwonił i really is powiedział, this stary, museum mam of horror, deala, nie Michael masz nic do Myers, you said gadania, all these different wskakujesz, characters all mokapują, coming together. jedziemy z tematem. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was Dobrze, ale odrobił lekcję, przynajmniej jak gdyby wie, o czym jest gra. To nie zawsze się zdarza, umówmy się. Fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new Odważnie się audience. tak wypowiadać and ze branch świadomością, out że and gdzieś go tam on siedzi this z tyłu Dead by Kojima, Daylight nie? adventure. I Stary, didn't uważaj, say, uważaj. It took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Jakiego jeszcze byście chcieli, jak teraz zobaczyć w Dead by Daylight? Ja próbuję myśleć o tym od 2-3 minut, nie jestem w stanie wyobrazić sobie nikogo innego niż Jim Carrey, nie? Players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Fantastyczny performance w wykonaniu Nicolasa Cage'a. Niesamowity aktor. Damn right I made it.
Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Słyszeliście, że w ogóle Redzi robią event wiedźmiński w Łodzi chyba w tym roku jeszcze i będzie praktycznie cały cast serialowy? Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest. Do Łodzi to mi się, kurde, nie szczególnie chce jechać, ale z tego co kojarzę, będą robić też tura z Cyberpunka i chyba będzie też w Poznaniu, więc wtedy sobie wpadnę. Neutrality. It won't get you a statue. No ten wiedźmiński chyba ma być w Łodzi. Bo Redzi robią raz w roku ten taki branżowy, artystyczny event Promised Land w Łodzi, więc podejrzewam, że oni tam już mają jakąś przestrzeń ogarniętą pod to. Tak bym zgadywał. Neutrality has consequences too. To sobie sprawdźcie w necie, bo chyba już są szczegóły na ten temat. To nie to, że jakieś tam, wiecie, przecieki i tak dalej, tylko to już są normalne informacje z netu. Co było przez ostatnie 15 minut? Przez ostatnie 15 minut mieliśmy na scenie Nicolasa Cage'a, który wystąpił w Dead by Daylight i wcale nie żartuje. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? History has a way of repeating itself. Ludzie dużo mówią, że ten drugi sezon był słaby i trzeci będzie jeszcze gorszy. Jakby ja już pierwszym byłem ogromnie zawiedziony, jakby tam nie było dla mnie kompletnie nic interesującego. W sensie świat wiedźmiński wiadomo, że jest fajny i ja osobiście na przykład nie mam właściwie żadnego problemu z takimi luźnymi adaptacjami, które mocno odchodzą od materiału źródłowego. Nie mam z tym najmniejszego problemu, natomiast po prostu ten serial był dla mnie nudny. The witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. O! Jak to się nazywa? Witch... Już zdążyłem zapomnieć. Tyle lat to robią, że już zdążyłem nazwę zapomnieć. Witchfire? Nie. Witchfire Kacper pisze, dobra. No to czyli Witchfire faktycznie. Od chmielarza. No, ja kocham tę gierkę, bo tu widać grubą inspirację gunfightem z Destiny, nie? Ponieważ jest wielkim fanem gierki i to totalnie widać w tym, jak działają te bronie. On generalnie robi takiego shootera soulsowego i to będzie fajna giera. No. Fajnie, bardzo się cieszę, bo długo na to czekam. Polski produkt, moi drodzy, polski produkt. Operation Control clears you for engagement. Wow, widzę, że Keydrop podkręcił budżet reklamowy. To jest jakiś piu-piu na VR-a, tak?
Dla mnie aktualne Destiny 2 to jest najlepsze Destiny w historii. Pewnie trochę kontrowersyjne stwierdzenie, ale moim zdaniem gra jest w najlepszym miejscu, w jakim kiedykolwiek była. A, to było też na konfie PlayStation. No, wiem, że jest, ale no, odpowiadam za siebie, prawda? Odpowiadam za siebie. The root will destroy everything for all time. No turning back after this. You sure? Fajne designy, ale środowiska strasznie biedne. Zobaczcie, że tu nic nie leży, nie ma niczego ciekawego naokoło. Dobra, w tej lokacji może jeszcze coś się działo, ale tam większość to jest pustka totalna. Ściany i podłogi tylko. Ej, są jakieś dropy za oglądanie Summer Game Festa, bo właśnie dostałem sam dropa. Ale nie wiem, co tam jest do zdobycia. Dajcie znać potem. W zeszłym roku chyba też były dropy, nie? Na Twitchu za oglądanie. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, czyli te The Wildlife, czy jak coś tam się nie nazywało, to jest po prostu sezon do Fortnite'a, tak? Use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Stynax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Okej. Zobaczymy, czy... Ojejku! Dobra, nie trzeba było dużo tu rozpoznawać. Ej, jeśli to jest gameplay po prawej, faktycznie... O kurwica, jeśli ma to tak wyglądać, to nawet może ja w końcu zagram w Sonika. Bo to wygląda przeuroczo. Paweł, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Ej, no fajnie się wygląda. Było zawsze jakoś strasznie daleko do Sonika jako ogólnej marki. Nigdy nie pogrywałem. Próbowałem jakoś w zeszłym roku się przekonać do Sonika, kupiłem sobie jakąś kolekcję. I pograłem chwilę, ale tak kurde, no nie siadło. New Trees Classic Feels, fajnie. Kojima się skupia na Death Stranding 2, ale ma też drugi projekt horrorowy.
O którym raczej jeszcze przez jakiś czas nie usłyszymy. Myślę, że na razie będzie tylko marketing DS-a 2. No i film teraz wpuszcza, nie? O sobie. We don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. No, tytułu arcygeniusza mu nie odbiorę, ale jak gdyby typ ma przyrośniętego, to na pewno. Ja bardzo lubię jego gierki, ale z jego postacią mam spory problem. I jego podcast jest kurwa najnudniejszą rzeczą, jaką wymyśliła nasza cywilizacja, nie? Nie ma niczego nudniejszego niż The Brain Structure, czyli podcast Kojimy. Nie ma, po prostu uwierzcie. Jego książka jeszcze spoko, nie? Bo jego książka to jest po prostu taki zestaw referencji książkowo-growych. I tu tam można było sobie znaleźć coś dla siebie i była w tym jakaś wartość. Ale podcast to jest dramat. Need a hand? My pleasure! Let's see some sparks fly! Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Nie kumam. Nie kumam tego obszaru gamingu. Jak dla mnie to wszystko wygląda kompletnie tak samo. Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Geppetto's puppet. We need your help. Lies of P. Jak zobaczyłem tego niebieskiego motyla, mówię, o kurde, Life is Strange wraca do korzeni. Ale nie, to Lies of P. Czy wam też się wydaje, że Lies of P ze zwiastunu na zwiastun nabiera coraz więcej Bioshocka? Klimatu Bioshockowego? Takie mam trochę wrażenie lekkie. No, jestem ciekaw. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19 września. Nie mieliśmy chyba daty wcześniej, nie? No chyba jest po raz pierwszy data ogłoszona. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. O! Check it out and To sobie prepare for the ściągnę i release zagram on chętnie. September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic Czy w ogóle te MMO od Amazona żyje jeszcze? Jeśli masz na myśli New Worlda, no to teoretycznie żyje, ale tak bardziej wiesz, Kona, nie? Od dawna Kona, ale Amazon robi kolejne MMO z tego co kojarzę.
O nie, Edengrad. Tak pół na pół. Wygląda na grinderskiego JRPG-ka. Ale strasznie dziwne, że nie było SFX-ów w zwiastunie. Tam później się voiceover pojawił, ale wiecie, była muzyka po prostu, nie było żadnych wybuchów z tych czołgów i tak dalej. Tak, Roger, nawet powiedzieli wprost, że jak gdyby to jest jego giera. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, Imoniworld ma jeszcze szansę, bo co kwartał wychodzi dużo zmian, ale to bardziej w stylu, że za rok gra może być ok, bo będzie miała to, co powinno mieć MMO na start. No dobra, ale czy społeczność jest tutaj do odzyskania? Nawet zakładając, że faktycznie zostanie to wszystko... Ojejku, Outer Wilds, przepraszam, już o niczym innym nie myślę. To dalej nie grałem. Jak to się nazywa? To z bieganiem. White coś tam, czy tam Witch coś tam... Neon White, o właśnie. Mam to chyba nawet kupione, ale dalej nie zagrałem, a chyba powinienem. Okej. 29 czerwca. What that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, tak, Ghost Runner był dla mnie fenomenalny. Świetna giera i bardzo czekam na dwójkę. Creatures to battle across land, sea and air. Here's a look at Throne and Liberty. To jest te nowe MMO od Amazona? Okej. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments. Ja mam w ogóle trochę wrażenie, że ciężko jest teraz zrobić... W ogóle MMO jest ciężko zrobić, nie? Umówmy się. Ale poza tym, że ciężko jest zrobić MMO bez przyklejania go do znanej, popularnej marki w taki sposób, żeby świat się zaangażował w ten tytuł. Ghost Runner, Wild Ręcznika Pir. No wiadomo, dwójeczka już niedługo. Jejku, te napisy. W ogóle ten trailer jest jakiś kompletnie przekontrastowany. Ale Amazon chyba generalnie tak robi, ja nie kumam dlaczego.
Co się stało? No, ludzie się odbili. Było dużo problemów na start, było dużo narzekań na start i podobno grę naprawiają, podobno nawet skutecznie, no ale ja szczerze wątpię, żeby ludzie dali drugą szansę. Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Hear the battle call, cities rise and empires fall, but it's a war worth fighting. Jak widzę w zwiastunie okazjonalne zejście do 25 klatek w dziwnych scenach. Ojej, dobra. Ja już nie komentuję. And we keep on fighting. It's a war worth fighting. Czy ta muzyka napawa was do walki? No niestety mocny mech. Hey, this is not... Why can't Parta animacji wyszło 100 lat temu. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Ja nie wiem, czy to jest giera, która potrzebuje wychodzenia z ery kiedykolwiek. Never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon you will get the deadliest summers to date. Spoko, akurat Techland bardzo się przykłada do wspierania gier po premierze. Halo? O! Okej. Akurat Techland się bardzo przykłada do wspierania gier po premierze, więc ja tutaj trzymam kciuki, żeby fajny content dowieźli. A to jest ten Rumble coś tam, tak? Crash Team Rumble chyba się po prostu nazywa? Tak, Crash Team Rumble. No, bardzo zmarnowany czas pracy nad marką. Można było zrobić coś fajnego w tym czasie prawdopodobnie, a będzie coś, o czym zapomnimy po 1,5 tygodnia. Cześć Bate, dzień dobry. Gra sezonowa jeszcze gorzej. Ja pewnie nawet nie będę ściągał, nie? Uwielbiam Crasha, ale no bez przesady. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and N-Gin, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. No jest mega spoko, że
branżowych gwiazd się pojawia na Summerze. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Wiesz, Wolfie, jak gdyby do wspólnego uniwersum można podchodzić bardzo luźno i wydaje mi się, że tak trochę jest w przypadku Controla. Ja nie grałem w te DLC z Alana Wake'a, w ogóle chyba nie tykałem DLC-ków. Podstawkę wymaksowałem i bawiłem się całkiem dobrze, chociaż gameplay był trochę nudny momentami. No tak, świat, który tam sobie stworzyli, wydaje mi się, że jest bardzo unikalny i chętnie zobaczyłbym więcej. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that... Serial? Zobacz sobie na Amazonie Homecoming. Pierwszy sezon z Julią Roberts jest świetny, jest bardzo właśnie w stylu Controla. Drugi sezon nie jest zły, ale jest gorszy od pierwszego. Our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain on jest przerażony. Ja myślałem, że on już jak gdyby jest totalnie obyty z takimi eventami, zapowiedziami i tak dalej, a to okazuje się, że nie. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga is a new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in zwróć uwagę, że mu się trzęsą ręce nawet. To survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience. Ale absolutnie masz rację, że tam doświadczenie to jest jedno, jakby po wielu latach występowania na scenie nadal można być zestresowanym, szczególnie na tak dużych eventach, ale jestem po prostu zaskoczony, nie? To wszystko. In the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping. Losowo w tytule literki stają się niewyraźne. Tam jest taki dym, który przechodzi. On na początku był tylko na dwójce i się teraz przesuwa coraz bardziej na lewo. Intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. Jejku, ja muszę skończyć jedynkę. Ja nie skończyłem nigdy jedynki, ale mam usprawiedliwienie, okej? Mam usprawiedliwienie. Grałem w jedynkę i pod koniec gra mi się skraszowała i usunęła mi save'a. Musiałem zaczynać od nowa i byłem tak wkurzony, że nigdy tego nie zrobiłem. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you.
Sounds like somebody's home. Catspay mówili, że są dwie grywalne postacie i jak gdyby trochę pomiędzy nimi się zmienia gameplay. Czy długo już leci konferencja? Zaczęła się o 21, więc nie całą godzinę. Na razie dużo tak naprawdę nie było, bo póki co każdemu tytułowi faktycznie poświęcają sporo czasu, nie? Zapraszają gości na scenę, pokazują właśnie takie nieedytowane fragmenty gameplayu. Oczywiście takie krótkie zwiastuny też się zdarzają. Okej. Oh dear. No, bańka! A cultist. A monster. Like Nightingale. Fulamo w ciało i ostatni nabój w głowę Smord. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. No, klimacik jest subcio. Wolałbym, żeby nie szli w taki otwarty horror. Tylko właśnie takie ciągłe napięcie. Ale narzekać nie będę. Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. Ostatnio podobnie się wystraszyłem jak główny bohater, jadąc drogą dostrzegłem na poboczu olbrzymiego dzika, dosłownie taka locha wielka, że serce mi prawie stanęło, a jak podjechałem bliżej się okazało, że to był jakiś facet szukający ziół. No, Captain. My pledge. Mnie szczerze mówiąc gierki Warhammerowe nigdy nie grzały, ale wiem, że mają dużo swoich zwolenników. No i nie ukrywam, że fajnie wygląda. Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Okej. I to jest kierunek gier, który mi się, w sensie estetyczny kierunek gier, który mi się cholernie podoba. Czyli 2D w scenie 3D. Sprite'y pixelartowe.
To jest w ogóle ten, jak to się nazywa? To, co się jeździ na lewo i prawo i rozbudowuje wiochę. A nie, to chyba jednak nie jest to. Yes, your grace. To o tym już coś słyszeliśmy wcześniej. Mi się teraz kilka tytułów miesza w głowie i nie potrafię jak gdyby odseparować tego od kilku innych rzeczy. Global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Carpenter robi coś w ogóle tak ogólnie w gierkach? Czy to jest tak z doskoku? We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. Ugh. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give her a bad name. Toxic Commando, no i pięknie. Gorzej jak Back 4 Blood albo Redfall raczej nie będzie. No raczej nie. Toxic Commando, that looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Posłuchajmy, zobaczmy, czy poznamy. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine! I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Jakoś nie potrafię się nowym Baldurem ekscytować. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash.
Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Fakty. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to Tak, ja myślę, że nie ruszą z marketingiem Wolverina do czasu premiery Spidermana 2. Craven's very different from any Halo, character błąd we've się done. wkradł. Jaki błąd i gdzie? Słucham. Powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're gonna tell us Venoma nie about widzieliśmy chyba do tej pory na artach, nie? Z 2. Osborn Venom? Can you tell us what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. Myślicie, że z Harry'ego zrobią Venoma? Bo tam jak gdyby w jedynce fabuła trochę na te tory wskakiwała, nie? how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Ale Queens, nadal nie Brooklyn, jestem so fanem even tego more UI. of sort of I mean, the city right? is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Oh my gosh, Sally. Październik, pięknie. Nailing it, October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in będzie October. grane. Thanks, Brian. Będzie upane. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses, too. Łukasz, która to generacja?
Dobra, ale tu jest za dużo elementów wspólnych. To już jest niesmaczne po prostu, moim zdaniem. To są dziwne poksy po prostu. Okej. Publiczność widzę też troszkę zmieszana, nie wie na co patrzę do końca. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. Dokładnie tak się kopie w kopalni. The greatest treasure remains out of our reach. Moria. My fellow dwarves, rally together. It's time we took back our home. Bebekowa sezon 20? A to faktycznie tego lotroskie. Ojejku, i tak bez echa. Co to była za rozdzielczość? Co to są za proporcje? To nie jest 21:9, tylko jeszcze coś większego, nie? Totalnie. Pewnie jakieś 32:9. 20:1. Ostro. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Exciting new mobile game. Czy ty się słyszysz, kolego? Ojej. To jest Sacu. Chcesz? O. Już nie chcesz. Powiem wam, że coraz częściej sobie myślę o tym, że jeśli kiedyś będzie coś takiego jak taki zawód, jak historyk growy, to przez marki takie jak Final Fantasy czy Resident Evil ten zawód będzie cholernie przejebany. Jakby ci biedni studenci będą się spotykali gdzieś tam po zajęciach i mówili: przejebane, mam kolosa z finala. Znowu zajebałem z Residenta. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code Już jest taki zawód? Plus get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash. Miałem na studiach historię gier komputerowych. Okej, no ale to jest kierunek, nie? Ale nie prowadzi do jakiegoś takiego
sensownego zawodu chyba jeszcze. Chyba, że prowadzi, ja nie wiem po prostu. Cacuch, jak gdyby to obchodzisz cały sierścią. Ja zaraz będę po prostu fruwał w twoich kłakach tutaj. Life to the living, death to the dead. Wampir 2? Nie, coś nowego chyba. Chociaż może? We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Wrócisz im? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Punishers. Ghosts of New Eden. Spoko, no ma kurde fajny potencjał w giereczkach, tylko jakby do tej pory mieli duże trudności z dowiezieniem. O, dzień dobry. Jakus też już się natrzaskało. 頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。Where Shenmue? No myślę, że o Shenmue już raczej nigdy nie usłyszymy. お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃ。これから起きることは。 全部お前らの選んだ結果だ。Też macie trochę wrażenie, że te jakuzy wychodzą szybciej niż ludzie są w stanie je ogrywać? No aktualnie natężenie tych jakus jest ogromne. O, macie moją uwagę mocno. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12, come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. Wizualnie zdecydowanie nie jest powalająco, ale jak gdyby ja strasznie lubię ten klimat samotności w jakimś dziwnym miejscu. Oglądaliście taki film Moon? Bardzo go lubię. W sumie często sobie do niego wracam. Już go, kurde, z 20 razy widziałem pewnie. Under the Waves. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week.
Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Ja się przy pierwszym sezonie nowego koda bawiłem fenomenalnie. Dawno się tak dobrze przy Call of Duty nie bawiłem. Ale na drugi sezon już nie wróciłem. Już trochę tego już mi się nie chciało. To troszkę już zaczynasz gierki, chyba pójdziesz sobie, nie? Tak? Wystarczy. Ale podobało mi się to, co generalnie zrobili w tym nowym kodzie, że jest osobno multi, osobno Warzone, osobno DMZ, jeszcze te rajdy. Jakby czuć było, że tam jest dużo mięsa w tym wszystkim, nie? Dużo rzeczy dla różnych graczy. Najbardziej jestem ciekaw kolejnych rajdów, bo ja grałem tylko pierwszy rajd w nowym kodzie i podobał mi się. Byłem zaskoczony tym, jak fajnie jest zrobiony. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Ścigałki to też jest taki obszar, w którym ja się nie potrafię ekscytować. Ostatnio o tym gadaliśmy, jak była konferencja Sony, nie? Że Sony wprowadziło te kolorowe plejty, wydali chyba 3 kolory na rynek i tyle, nie? Zamiast jakby z jakichś większych premier robić te plejty po prostu dedykowane, żeby się gracze tam bierali, cieszyli, kupowali, to stoi temat w miejscu totalnie. Dziwne to jest dla mnie. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Faith Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. Ja nie kumam, dlaczego te zwiastuny są tak cholernie przekontrastowane. Przecież to nie wygląda dobrze. We found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Pan Strzybar, aż sobie muszę chyba wygooglować, bo już mi się też jak gdyby kilka tych punkowych tytułów miesza w głowie. We promised variety. There it is. Faith Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game Marvel modes. Snap. Yeah,
Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Były takie 2 sezony, kiedy grałem w to właściwie codziennie. Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience in some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being Okej, już szanuję za podejście. Nie, Marvel Snapik jest bardzo spoko, tylko ja albo się na czymś bardzo mocno skupiam, albo kompletnie o tym zapominam. I tak się działo, że 2 sezony pograłem, było fajnie, a potem zapomniałem kompletnie. Smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Zawsze jest gdzieś tam w środeczku trochę smutno, że można tyle siana przepierdolić na coś tak generikowego. Wayfinders. Do you remember the fall? A cześć Pamięciak, dzień dobry. The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. To miało chociaż ciut potencjału, takie ciutkę miało. Nie, Pamięciak, chyba w weekend teraz skoczymy, wiesz? To, co się w tym Fortnite podziało, to jest jakiś kosmos dla mnie, technologicznie.
nie słuchałem jeszcze zbyt dużo na temat tego, jak to działa. No ale jak rozumiem, bardzo sobie otworzyli możliwości na content do gierki. Seriously, you don't stand a chance. Project under construction. What did you say, guys? Próbowałem kiedyś grać w Stellarisa i jakby ja nie mam chyba na to bani. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in perfect contact. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Borg, oczywiście, że tak. Ze Star Treków to bym sobie tylko zagrał w tą grę, co się kooperacyjnie działa na mostku. I była też wersja na VR-a tego. Ja chyba nawet to kupiłem na Playaka i nigdy nie zagrałem, bo pomyślałem, że najpierw byłoby warto mieć skin. Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th, and I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. To jest dla mnie jedna z najdziwniejszych decyzji na świecie, żeby zrobić Twisted Metal serial, ale jestem zaintrygowany. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, you want to show? Da-da-da-da. The thong. Do you love the silver-haired god? Huh? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Myślę, że dam szansę, że zacznę oglądać i zobaczę, co się z tego rozwinie. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Goddess of Time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. To fajny twistik. You're coming with me. Nie jestem kupiony wizualnie, ale sam jest spoko. I will become Legion and crush these demons.
I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great ja przez Forspoken już mam PTSD, nie? As the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's Killer był taki FPS, pamiętam. Ja w niego sam nie grałem, ale wiem, że się wąził nim strasznie zachwycał i go polecał. He summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing Tylko, że tam actors in this to chyba było really high production value versusowe game, online? this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought Nie, ja chyba coś mieszam. Tam chyba się nie cofało czasu, tylko wykonywało się akcje. Ktoś Kurwa, nie pamiętam jaki tam był. The Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Tam twist był chyba taki, że to jest trochę shooter, ale trochę turowy. Że na przykład ty wysyłasz swoją jednostkę, żeby zajęła jakąś pozycję. Ktoś ma inną, ktoś ma swoją turę, więc wysyła swoją jednostkę i zbija twoją jednostkę. Ale jak gdyby czas się cofa i jak gdyby ty masz znowu swoją turę, więc wysyłasz swoją jednostkę i zabijasz tą jednostkę wroga, zanim zabije twoją jednostkę, więc twoja jednostka przeżywa. Jak gdyby tak się toczy gameplay. Tak to mniej więcej chyba wyglądało. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Leminis Gate? Nie wiem, kompletnie nie pamiętam nazwy. Czy grałem w szachy 5D? Nie, nie grałem. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Prepare to repel boarders! Airship's got a cockpit! Action station! Action station! Okej, to całkiem fajna sekwencja akurat. Ojejku, to jest takie w stylu Doktora Who. Jeff mówił, że to jest fast-paced, a to jest cholernie powolne. On jest jak czołg przecież. Przecież on ze 3 sekundy się odwraca za siebie. Gracy Panęziak, czy to w przygotowaniu na Tearsy? Czy tak przypadkiem wyszło? To dla mnie to wygląda strasznie zniechęcająco. Dla mnie to wygląda jak jedna z tych gierek, które ja wyplatunuję na premierę, żeby przez najbliższe 3 lata się flexować, że wymaksowałem jakieś totalne gówno. You're what's called a triarch.
The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three Po co colors tak of robisz? magic. Nie wiem, jest w tym jakaś dziwna, ukryta satysfakcja. Dworkom, dziękuję ślicznie za rajdzika, witamy bardzo serdecznie. Czy tak było z Forspoken? Tak było z Forspoken, tak było z Marvel's Avengers, tak było z Anthemem, tak było z... No było trochę takich gier. Jeszcze Fallouta 7.6 w sumie nie platynowałem w ten sposób. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Outridersi też, ale Outridersi nie byli aż tacy źli. Siema. Dzień dobry, dzień dobry. Oglądamy, słuchajcie, Summer Game Festa. Jeśli nie wiecie, to jest konferencja, która w sumie przejęła rolę lidera, jeśli chodzi o konferencje gamingowe. No i jesteśmy, podejrzewam, tak w 2/3 w tym momencie. Of Cybertron. Here we go. W sumie na razie nie było jakichś mega bomb. Największe bomby to były po prostu chyba daty premier gier, które już wiedzieliśmy, że powstają. Jeff mówił, że na sam koniec będzie jakaś turbobomba, którą chcemy zobaczyć. No ale kto by tak nie powiedział, nie? Kto by tak nie powiedział? Jurajski Park? Crossover z Jurajskim Parkiem? Dobra, Magda już pewnie ściąga. Dzięki za followka, Tomisz, dziękuję bardzo. Wiesz co, było trochę rzeczy. Zaczęli od nowego Prince of Persia, który będzie z 2D side view, takim szybkim tempie. Nowe trochę podejście do serii, ale zapowiada się co... Ty też Transformersy, przepraszam bardzo, ale masz rację. Transformersy. Outbots. Kto to mówił o Transformersach? Jakieś przecieki widzę były. No bawią się tam w tym Fortnite. Mają kasę, to rzucają. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Ty, a może faktycznie Redzi? We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1 Aha, nie, dobra, to and jest 2. final, nie? Tak, final. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Mam nadzieję, że to nie jest ta bomba. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. W sensie spoko, ale ja mam z finalem takie wrażenie, że na kolejne finale czekają tylko fani finali. Że jak ktoś jest po prostu into gaming, to ja szczególnie się zainteresuje. Może się mylę, może to jest moja perspektywa jakaś dziwna, zaburzona, ale takie mam wrażenie. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man,
I believe he called them. Final to jest najbardziej kłamliwa nazwa w historii gier. Sephiroth was Fakty. in Midgar. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Ja w finale na przestrzeni lat wielokrotnie się próbowałem wkręcać w najróżniejsze odsłony i no kurde, no nie były złe, ale jakoś nigdy chyba tego nie poczułem, szczerze mówiąc. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. No cóż. Happy for you, pani finala. Tak, pamiętam, jak była teraz ta konfa PlayStation, dogadaliśmy o Sly Cooperze, że fajnie by było zagrać coś nowego. Ja dość późno się zaznajomiłem z serią, bo to była jakoś chyba końcówka generacji Playa trójki. Jak wyszła ta trylogia zremasterowana plus Thieves in Time, to ja właściwie wszystko tak zjadłem do platyny na raz i bawiłem się naprawdę mega dobrze. No właśnie nie wiem, czy to już jest ta bomba, czy to jeszcze nie jest ta bomba, czy to jest po prostu wielki finał zaczyna się teraz? Jesteście pewni? Bo ktoś pisał, że ready są potwierdzeni do pokazania Phantom Paina, a przecież, przepraszam, Phantom Liberty, a przecież jeszcze nie było. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. O, to też całkiem spoko. This summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 Widzę years Slaga, of że the jesteś Game zadowolony. Awards. W sensie Thanks cieszę for się watching, twoim everyone. szczęściem, natomiast See you soon. no nie dla mnie, nie dla mnie. IM8bit to przecież nie deweloperzy, czy coś mi ominęło. Oni nie są przypadkiem od merchu gamingowego? No nie tylko winyle. Winyle również, bo sam mam chyba z 2 albo 3 od nich, ale generalnie merchem się zajmują. Ja rozumiem, że Double Fine i IM8bit to będą hości po prostu tego wydarzenia. No niestety, Henio, to wszystko z części głównej. Teraz część dodatkowa jako gry niezależne przez godzinę, ale nawet nie wiem, czy kurde, czy nam się chce oglądać tą część indykową. W sensie na pewno będą tam fajne rzeczy, jak gdyby tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast no jest prawie 23, ja mam jutro robotę. Słabo się dzisiaj kurde czułem, w sumie bym sobie odpoczął. Palnął się na kanapę, sobie włączył jeszcze... A, mieliśmy dzisiaj z Magdą w ogóle Awatara oglądać nowego, bo już jest na wodach. Czy będę ogrywał demka na Next Fest? Ja nie jestem za bardzo demkowy. Z demek to sobie bym chyba zagrał... Co to dzisiaj wyszło za demko? Lies of P? Lies of P chyba wyszło dzisiaj demko, tak? No właśnie. To Lies of P bym sobie zagrał w demko, ale to właściwie tylko tyle. Już pobrane. Ja mam dalej PTSD mam PTSD po PT. W sensie, jak wychodziło demko PT, to ja byłem w kolonii w Niemczech, bo byliśmy na Gamescomie. I zanim wróciłem,
To jakoś tak zapomniałem tego demka pobrać. To cała historia jak gdyby już była wyjaśniona, że to jest Silent Hills, że to Kojima robi w ogóle. Jakoś tak czas minął, ja kompletnie o tym zapomniałem, potem to demko wywalili i tyle było z mojego testowania. Na szczęście po latach zagrałem w PT. Hi everybody and welcome to the Day of the Dead Digital Showcase. Thanks to Jeff Keighley for having us be part of his Summer Games Zobaczymy jak to się zacznie. Jeśli będzie nuda, to się zwiniemy. Millions of people. God, that can't be right. This thing has really grown since it started 10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games and focused on the fans and the developers and brought them together to meet and celebrate games. It started as a live event here in San Francisco where we had developers showing their games, where people could play them and also listen to music and eat food and drink, and it was really just Nikt nie powiedział, że zobaczymy cały, prawdopodobnie zaczniemy po 15 minutach. Dzisiaj jest to wyjątkowo możliwe, nie? And now we're doing both, a live event and a digital showcase, so people from around the world can enjoy all of these amazing games. We had a record number of submissions this year, more people wanting to be part of Day of the Devs than any year previously, and we have more world premieres today than ever before. I'm excited. I hope you're excited, and please. Co za geniusz wpadł na robienie tych nakrętek, co się nie odrywają, co je trzeba szarpnąć, ale wtedy się wyleje napój. Nie lubię tego. Kiedyś było lepiej. There would be effects on that. It looks like good. I'm pleased to introduce a brand new game from a team that is near and dear to my heart. This is from Greg Lobanoff and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wandersong and Chicory. Here's their new title, Beastie Ball. No tak, Julek, ale generalnie większość ludzi tak chyba robi, nie? No bo wiadomo, że tą butelkę zgniatasz i musisz ją zakręcić, żeby powietrze nie napłynęło z powrotem i nie rozprężyło butelki. Więc i tak ten korek tam się chyba znajduje. Introducing Beastie Ball. Myślałem, że Beastie Boys. Już mnie straciliście. Czy jak gdyby możemy... Myślę, że już wydymaliśmy w tym roku Pokemony wystarczająco. Możemy im trochę odpuścić. Dajcie spokój. Which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore this huge open world, recruiting all kinds of beasties to your team. Then you can challenge rival sports teams as you rise your way through the Beastie Ball rankings. Beasties are highly social creatures that evolved to play sports. In their natural wild state, they're constantly playing Beastie Ball to build friendships, to settle disputes, or just to have fun. When beasties play together, they actually become friends with one another. And depending on wygląda jak straszna kaszana? No nie, aż tak źle nie wygląda, dajcie spokój. But whether they become besties or rivals or partners or sweethearts, they'll get some nie kind wygląda jak coś, w czym ja bym się zatracił. Ale no przynajmniej jest to jakiś powiew świeżości w pomyśle. So with this game, we really wanted to emphasize the Beasties' agency as living creatures. They're doing their own thing, making their own decisions. To jest twoje trzecie podejście dzisiaj, nie? Just saying, a jeszcze się nie ogarnąłem z poprzedniej sierści. Collect as many Beasties as you can, but to spend time with the ones that you care about and be surprised by the ways that they grow and change and the bonds that they form with each other. Dobra, ale to już powinien być segment, w którym da się przewijać zapowiedzi. To już bym sobie skipnął i zobaczył kolejną rzecz najchętniej. So we're working with a really wonderful bunch of concept artists and spending a lot of time on each design. All the Beasties have a range of colors and sizes, and their poses and animations are all hand-drawn, which gives us lots of opportunity to express their personalities and their different ways of moving. To help give each beastie that personality, we've been doing unique voices for them. Each one can express a range of emotions, and we've had a lot of fun performing that. But it's not all just friendships and rainbows. This game is about sports. You come from a tiny town built around a nature preserve. You're kind of underdogs until one day when the Beastie Ball League shows up and starts tearing down the preserve to build a stadium. Wiecie co, to chyba zaważyło, już mi się nie chce. Zobaczyliśmy część główną. Jeśli ktoś chce sobie zobaczyć do końca zapowiedzi indykowe, to ja wam chętnie zostawię linka. Zobaczcie sobie na spokojnie. Ja się będę zwijał, moi drodzy. Ja jestem mega zmęczony i chyba nie ma sensu, żebym tutaj
resztki sił wypalił z wami. Fajnie się siedziało na części głównej, trochę zawiodła, no bo jednak no bomba nie była kompletnie dla mnie i była tylko jedna. Było trochę fajnych rzeczy, ale wiecie, no nie było jakiegoś takiego mega szoku, nie? Nie było czegoś takiego, żebym się zerwał z krzesła i klaskał. In Hyper Light Breaker, Heart Machine's follow-up title in the Hyper Light Bomba universe, 2 na 10. you'll assume the role of a No mercenary tak jak with some mówię, no serious jakby skills. to jest gra dla fanów tej serii. Tylko chyba i wyłącznie, takie mam wrażenie. Więc fani serii na pewno są zachwyceni i na pewno jest ich też dużo. Po prostu no ja do nich nie należę, więc nie było dla mnie bomb w tym roku. Dobra, będę znikał. Jeszcze raz dziękuję bardzo za obecność w dniu dzisiejszym. Fajnie, że się spotkaliśmy wieczorkiem. Pewnie się w weekend teraz zobaczymy, nie? Pewnie się w weekend zobaczymy. Nie wiem jeszcze przy czym, prawdopodobnie przy Untitled Goose Game. Tak mi się wydaje. Także trzymajcie się cieplutko. Dobrego wieczorku wam życzę, spokojnej pracki jutro, ewentualnie spokojnego wypoczynku, jeśli wzięliście sobie wolny na długi weekend. I widzimy się gdzieś tam w weekendzie przy gierkowaniu. Trzymajcie się, pa pa! Hyper Light Breaker is a huge, stylish, bloody game. As is our MO, it's a game that's vivid but bleak, with a crumbling world that can be brutal and beautiful all at once. It's a major